weszliśmy na początku. Tak. Cześć, dzisiaj młyn, a w nim setki metrów kwadratowych staroci, mebli, porcelany, szkła, płyt, no po prostu wszystkiego co można kupić w stylu vintage, więc zapraszam Was do oglądania. Mogę mieć trochę zmieniony głos, bo jeszcze jestem przeziębiony i chyba słychać, że no nie jestem jeszcze do końca zdrowy, ale postaram Wam się pokazać, co tutaj się dzieje. Niestety ten filmik by trwał jeszcze dłużej, gdyby pogoda tylko przypisała, bo jeżeli chcecie tutaj podjechać, no to musicie sobie jakieś kilka godzin po prostu zorganizować na obejrzenie wszystkiego. Ze względu na to, że nagle zaczął padać śnieg, mimo że kilka dni było po prostu super, skupiłem się na tym, co się znajduje w tym przedwojennym młynie, bo tutaj jest naprawdę kilka pięter, kilka pomieszczeń po setki metrów kwadratowych, gdzie no zobaczycie, ile rzeczy można sobie fajnych kupić. Jest to tak klimatyczne miejsce, że po prostu ten filmik wyszedł tak długi, że musiałem go podzielić na dwie części. Drugą część dostaniecie pewnie jutro, link będzie podpięty w komentarzu. Także no zapraszam do oglądania i szukania skarbów. Towar wkładamy do koszyków. Tam u siebie. Tego tak dobrze nie widać na kamerze, ale zaczęło konkretnie sypać, więc zawinęliśmy się do środka. Jest to drugie wejście. Pierwsze będzie w drugiej części, także nie ominąłem, tylko wszedłem po prostu później. No i tutaj właśnie, to jest to wejście, wchodzicie sobie po schodkach na pierwsze piętro. I spójrzcie ile tu jest przestrzeni. Ile tu jest rzeczy, tu jest wszystko, ale fajnie, że jest wszystko pogrupowane w miarę i podzielone. Teraz spójrzcie dokąd jest ta druga ściana. No myślę, że tutaj jest ze 100 metrów, może trochę przesadziłem, ale pewnie jest 70 będzie na jakieś 30 szerokości. Jest to jedno z kilku pomieszczeń, które się tutaj znajdują w tym starym młynie. Powiem Wam, że jest to jedno z bardziej klimatycznych miejsc. Nawet fajnie jest się tak przejść, popatrzeć sobie, bo są pozostałości po starym młynie, tak jak tutaj widzicie, jakieś zjeżdżalnie pewnie do worków z mąką. Później Wam jeszcze pokażę, jak tutaj sufit wygląda. No, taki super vintage klimat. Te wielkie stare szyby w oknach, sufit. Ta podłoga, po której jak się idzie, to się czuje, że się idzie po takim starym drewnie, w takich starych deskach. No i ten zapach takiej fajnej, czystej fabryki. Bardzo dużym plusem jest to, że rzeczy są czyste tutaj, są wymyte, ktoś o to dba, ktoś to przygotował do sprzedaży. To nie są rzeczy, które wyciągamy z błota na zewnątrz, bo i tak się potrafi zdarzyć. Fajne jest to też, że dużo rzeczy jest pokładanych tematycznie. No i możecie znaleźć wszystko od porcelany, bo tak jak tutaj widzicie, stary persil, zabawki, no dosłownie wszystko, co sobie wymyślicie, możecie tutaj znaleźć, nawet sprzęt elektroniczny, jakieś tam gramofony, takie rzeczy. Figurki, wazony, porcelana, szkło, nawet alkohol był tutaj. Zaraz Wam pokażę takiego fajnego rycerza. Gdyby nie kosztował chyba około 200 zł, to bym się skusił na niego. Pełno jeszcze. Kolejnym plusem jest to, że większość rzeczy ma tutaj ceny, więc nie musimy chodzić, szukać kogoś, kto za to odpowiada, tylko sprawdzamy sobie cenę. Jeżeli nam pasuje, to idziemy, kupujemy, jeżeli nie, no to wiadomo. Ja kupiłem tutaj, zaraz Wam właśnie pokażę, co kupiłem, bo to będzie ten moment. I dostałem paragon, co mnie też trochę zdziwiło, więc no fajnie, w sumie fajnie. No i teraz właśnie znalazłem sobie fajne pudełeczko. Było jeszcze jedno
z innej firmy. W sumie 2 chyba były jeszcze jakieś takie pudełka, ale nie interesowały mnie. Dla tych, którzy nie wiedzą, no to ja właśnie kolekcjonuję zegarki, naprawiam, bawię się w odświeżanie, więc takie pudełko z lat 70., 80. to jest super znalezisko. Więc jak chcecie zobaczyć, jak nawet w domowych warunkach możecie odświeżyć sobie zegarek, to zapraszam do innych moich filmów. I tutaj myślałem, że trafiłem na kolejne jakieś fajne pudełko w stylu Atomic, ale no nie. Chyba to coś innego. Pudełko. No, zobacz jakie ładne. Nie wiem, lata 70. Myślę, że stówkę takie kosztuje. Pewnie jak zauważycie, jest tutaj dość dużo mebli i na przykład obrazów tak samo, więc no to jest fajne miejsce, żeby właśnie sobie znaleźć jakieś fajne, ciekawe Do pracy to meble. weź tego tam No i tak jak rycerza. wspomniałem, to jest ten plus, że to jest Zielonego. w pomieszczeniu, że tutaj nie ma wilgoci. No może kurz jest, no nie, ale to standard, ale nie ma wilgoci. Nie dochodzą też tak bezpośrednio promienie słońca, więc na przykład obrazy nie są wyblaknięte. Więc no, jeżeli ktoś chce sobie głównie, nie wiem, urządzić, umeblować, czy tam jakoś tam kupić sobie jakieś pierdółki do mieszkania, no to jest bardzo spoko miejsce. Zielonego nie chciałaś? Z porcelany było bardzo dużo i można było sobie kupić albo cały komplet, albo nawet na sztuki, więc jeżeli ktoś tam miał coś Od razu. zdekompletowane, no to można sobie ogarnąć. A zauważyłem, że porcelana wraca i dość dobrze się sprzedaje, szczególnie ta angielska i chyba w zielonym kolorze, tak mi się wydaje. Na pewno jest najbardziej popularna niebieska. Jest jeszcze taka szara, zielona i czerwona i wydaje mi się, że zielona i czerwona tak najbardziej schodzą, najbardziej są poszukiwane, No. a szara jest ciekawa, ale no nie każdy lubi. Można by mieszkać w takim czymś. I tak widzicie, dopiero dotarliśmy do drugiej ściany, czyli to jest jedno pomieszczenie. Tutaj jest przejście do kolejnego pomieszczenia, gdzie w większości są meble, dywany, takie rzeczy, takie większe gabaryty, więc tutaj już Wam nie pokazywałem. No i cofamy się drugą stroną. Jak widzicie na nagraniu, czasami to światło pulsuje, bo no, musiały zostać użyte różne oświetlenia LED pewnie. No nic z tym nie mogłem zrobić. Czasami nawet traciłem ostrość, więc poucinałem tam, gdzie nie było ostrości. Bałem się, że to będzie gorzej wyglądać, bo jak widzicie jeszcze jest światło z No, okien fajne to i jest. bałem się, że to wszystko będzie strasznie prześwietlone. No ale w miarę sobie poradziła kamera, więc jest co obejrzeć chyba. Tak mi się wydaje. Tutaj w gablotce widać z tyłu zielone szkło, ale niestety to nie było to szkło uranowe. Chociaż już myślałem, że to będzie. Zaciekawiła mnie ta rękawica baseballowa, bo niektórzy robią z niej paski do zegarków, To niedrogie. ale odpuściłem. I to chyba bez tego, bo to, nie wiem, to było w tym, ale to... To jest same Ja chcę samo pudełeczko, no. oczywiście. No, takie pudełeczko za 15 zł to jak za darmo. Co ciekawe, dostałem paragon, czego się trochę nie spodziewałem. Tutaj niestety nie uchwyciłem dobrze, ale u góry będą takie fajne dziadki do orzechów. Nie wiem, jakoś to mi się zawsze bardzo podoba. No i spójrzcie teraz na ten sufit. Widać te stare belki. Nawet nie wiem, czy to jest farba, czy może tym wapnem to pociągnięte, czy jak. I teraz wchodzimy na górne piętro. To jest przejście cały czas z tamtego piętra. Tutaj nagrałem najmniej, bo jest to piętro, gdzie często są promocje. Są też pojedyncze sztuki, które im zostały, ale komplety też idzie znaleźć, na przykład jakieś tam zastawy, czy filiżanek, czy jakichś takich rzeczy sprzedawanych w dużych ilościach. Z zegarów nie było nic ciekawego w sumie, jakieś obrazy. Dużo też było mebli takich pojedynczych.
Mi spodobała się lampka, którą za chwilę zobaczycie, ale nie mogłem znaleźć do niej tej góry, czyli tam abażuru, chyba tak to się nazywa. To będzie ta tutaj na wprost teraz, o, na dole. No, słabo ją widać, ale no taka ciekawa była. No ta przestrzeń tutaj jest tak samo duża jak ta na dole, więc tutaj też jest pewnie z 200-300 m2. No ale dla mnie nie było nic ciekawego, więc tylko taki urywek wam tutaj wrzucę. Ten dźwięk wychodził z tego radia i właśnie się trochę dziwiłem, że to tak dobrze brzmi, bo to brzmiało lepiej niż niektóre zwykłe radia. I jeżeli wiecie, to dajcie znać, czy to tak zawsze brzmiało, czy ktoś po prostu robi jakieś przeróbki tego radia, że wymienia tą elektronikę na nową, głośniki na nowe i... O, a tutaj kolejny zakup właśnie. O. Działa? To powinno się kręcić. Pani zapyta, czy mam baterię przy Tego sobie, kabelka też nie ma, nie? Do tego, do zasilania. Nie, chyba nie. No nie wiem, za 2 dyszki mógłbym zaryzykować, jak pani chce. Tak? Dobra. ale wyjściowo było 30 zł, więc opuściła mi pani dyszkę. No trochę mokre to było, bo ten śnieg padał, ale myślę, że dojdzie to do ładu i składu. O właśnie, i to jest ten moment, kiedy biorę Sony do ręki. Nie wiem co to jest, nie wiem do Takie czego to cenie? służy. Myślałem, że to jest jakiś przenośny stary telewizorek, ale to jest coś chyba na płyty i nie wiem, pierwszy raz takie coś widzę. Jakbyście wiedzieli co to jest, to dajcie mi znać, bo jestem ciekaw i bym sobie o tym chętnie poczytał. Na początku budynku wam pokazywałem takie lalki, jak widać chyba jednak mają branie. Te kufle są świetne, to są chyba bawarskie. Kiedyś byłem świadkiem, jak gość sprzedała po 10-20 zł, a później jak zobaczyłem w internecie, ile to kosztuje, to aż się zdziwiłem. O, ten globus był świetny. Jakbym tylko kiedyś się dorobił jakiejś biblioteki, coś w stylu Indiana Jones, czy tam bibliotekarz, czy jakieś takie inne filmy, no to bym bardzo chciał mieć taki właśnie globus, mega klimatyczny. Bardzo fajnie to wyglądało. To było wielkie, bo to miał gdzieś z metr średnicy. Jakie cenie? Proszę. Jakie cenie? 20 zł. A 15? Nie, Soneczko, po 2 dychy. Jak widać, nie wszystkie osoby wystraszyła pogoda. Było dość sporo nawet wystawców. Znaczy dość sporo, no. I tak to jest 1/3 osób, które są w sezonie, czyli tam wiosna, lato. Jak są te cieplejsze dni. A dość dużą część wyciąłem, bo zasłaniali mi kamerkę, bo było dość gęsto od ludzi. Więc nie było sensu tego wrzucać. A tutaj jakiś profesjonalista od razu ze swoim straszem przyszedł, żeby pakować chyba itemy, które tam zgarnie. Jeżeli chcecie poszperać w kartonach, no to było tego dużo. Kartonów było dużo. Jak jest ciepło, to jest o wiele więcej. Więc tak jak wam wspominałem, no żeby tutaj przejść wszystko, no to trzeba te, no chyba z 3 godziny poświęcić. I co ciekawe, właśnie nawet jak widzicie, dużo osób miało kasy fiskalne i dawało normalnie paragony. Pan paragon. On ma kasę i daje każdemu paragon. Co ty? No w zasadzie, a że wziąłam na pamiątkę.
Ile jest kotów tam? Niech pani powie. Jeden jest bałczyski, jest A tutaj gra chyba w 3 karty. Tutaj nigdy się nie wygra, pamiętajcie. Zawsze wygrywa osoba, która przekłada i nie dajcie się na to naciągnąć, bo na wielu giełdach już ich widziałem. Zawsze jest grupka osób, które naciągają, które tam niby przegrywają, niby wygrywają, a wszyscy są podstawieni. W tej części to wszystko. Zapraszam do obejrzenia drugiej. Link będzie na dole. Ona pojawi się jutro. Tam też coś kupię mega ciekawego. I powiem wam, że wszedłem do takiego pomieszczenia, które wyglądało jak z jakiejś mangi, anime, nie wiem, nie potrafię tego opisać. Było tak ciekawe, tak inne, takie klimatyczne, że nigdy wcześniej się z czymś takim nie spotkałem. Także klikajcie, zapraszam.